Gdzież to nie będzie najlepszej upadkowej serii, jak nie w samej Attilii Total War. Według Zająca i reszty ekspertów, chyba jeden z najgorszych Total Warów, ale mega kampania Rzymu trwać musi, także Aveja, Shalom, witam ludu Rzymu, Germanów, innych barbarzyńców, którzy się już przez te wszystkie wieki przepałętali przez te wszystkie serie i do naszego imperium rubasznym krokiem wtargnęli. Łapki w górę, soczyste komentarze na początek. To jest mega kampania Rzymu. Epizod totalnego upadku i zniszczenia. Jak wiecie, ostatnio płaciliśmy naszym złociutkim kochanem Lucjuszem Aurelianem, żeby uratować Rzym i wiecie co? Rzym nie dość, że upada, to jeszcze sami Rzymianie, cesarze go na pół podzielili, także nie będzie za dobrze. To co ja wam mówiłem odnośnie mega kampanii, że skupimy się tylko na misjach Rzymu, znaczy kampaniach Rzymu z DLC-ków. Czytaj, przeszliśmy wszystkie DLC-ki, wszystkie serie, jak ktoś nie wiedział, to polecam. Na legendarnym oczywiście poziomie trudności, od Narodzin Republiki przez wszystkie kampanie Rzymu w Rome 2 Total War. No i tutaj w Attilii mieliśmy tylko postawić taką kropeczkę na D i zagrać ostatniego Rzymiana w postaci Belizariusza, no bo to jest kampania z DLC-ków. Ale w przypływie swojego szaleństwa i spaczenia wpadłem na genialny pomysł, że mógłbym dać szansę Attilii na soczysty, sromotny i przede wszystkim totalnie krigowy upadek, żeby zagrać zachodnim Rzymem na legendarnym poziomie trudności, żeby troszeczkę doprawić tą naszą mega kampanię Rzymu, tym jakże majestatycznym upadkiem naszego imperium, przez które tyle odcinków i tyle serii próbowaliśmy najpierw zbudować, potem rozwinąć, a koniec końców Aurelianem, jakby nie patrzeć, wskrzesić. A teraz będziemy po prostu klikać, dowodzić, pocić, aby rozkoszować się upadkiem, jaki nas czeka. Tak jest, zagramy sobie tym Rzymem. Głównym celem, nie chcę powiedzieć, że będzie upadek, żeby było fajnie lorowo, żeby potem wskoczyć na Belisariusza i to poodbijać, jak on tam ma jakąś oskryptowaną kampanię. Spróbujemy jak najdłużej się utrzymać, jak najbardziej lorowo. Zrobimy sobie upadkowy Rzym, rubasznie odegramy, zroleplayujemy jak najdłuższy Enzik. Już mi się nie podoba, że stolica jest w Mediolanie, a na podstawce Attilii chyba nie ma mechaniki przenoszenia stolicy. Także już mnie serduszko będzie bolało. Dobra, Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie. Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie. Co jest ocalone, gdy upada Rzym? No nie wiem, co jest ocalone, ale wiem, że możecie zostawić łapkę w górę i soczyste komentarze pod tym filmem. I na pewno go obejrzysz do końca dla statystyk. Flavius Honorius Augustus. Z historii, jak sobie sprawdziłem na szybko, to jest cesarz, jakby nasz świętej pamięci złoty Aurelian, który odbudował Rzym, zobaczyłby tego Flaviusza Honoriusa Augusta, to nie dość, żeby na niego splunął, to by go jeszcze w pierwszym szeregu z płonącymi prosiakami na kartagińskie słonie posłał. To wie, ten wie, o co chodzi z płonącymi prosiakami. Generalnie to jest cesarz, który miał zamiłowanie do KFC. Tylko że on był hodowcą kurczaków, dosłownie. Tam jest, nie wiem, na Wikipedii na szybko czytałem, że on miał jakiś hobby hodowania kurczaków i swojego koguta nazwał Rzym i dopuścił do upadku Rzymu. W sensie, chyba pierwszy raz tam 1000 lat, Rzym został za jego panowania złupiony. Tak, dopiero za jego panowania. I jak mu powiedzieli, że Rzym został złupiony, to on myślał, że mu kurczaki, które nazwał Rzym, upadły. W sensie ukradli barbarzyńcy. Generalnie żal na tego człowieka patrzeć, ale nic, takie czasy nastały. Słabe czasy słabych ludzi, spróbujemy to naprawić. Tak jest, towarzysze, damy radę. Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie stoi na kraju zagłady. Cesarz uległ wpływom półkrwi Wandala, bezsilni senaterowie próżnują na swych ogromnych, zaniedbanych majątkach. W ogóle on był synem Teodozjusza Wielkiego. Chociaż nie wiem, czemu Teodozjusz był wielki. Jak tak pamiętam sobie, to nie wiem, czemu był wielki. Aurelian był wielki, potężny, złoty. Poległ haniebnie. Od czasu podziału cesarstwa słabość zachodu stała się oczywista, brakuje złota i ludzi do obrony granic, podczas gdy na tereny imperium wlewa się fala barbarzyńców uciekających przed najazdem Hunów. Władza cesarzy jest coraz bardziej na wielu z nich ulega wpływom wojskowych lub traci władzę wskutek manipulacji władców wschodu. Wciąż możliwe jest jednak ocalenie imperium? Nie jest. Dla ambitnego przywódcy kryzys to tylko okazja do rozpoczęcia odnowy cesarstwa i wykucia nowej przyszłości w ogniu bitwy. Jedyne, co się może wykuć na gruzach cesarstwa, to nowe królestwa i tak powstanie wczesno-średniowieczna Europa z tymi wszystkimi przebrzydłymi Frankami, Karolami Wielkimi i innymi odklejeńcami, którzy będą się potem tytułować spadkobiercami Imperium Rzymskiego. Nie, Imperium Rzymskie polegnie w tej serii na naszych oczach.
Już nigdy go więcej nie będzie, chyba że w Bizancjum. Dobra, co my mamy? Imperialna lojalność. Może zaciągać jednostki sojuszniczych hord przemierzających rzymskie terytorium. To jest, tego mi potrzeba. Więcej hord przemierzających nasze imperium, żebyśmy mogli z nich ludzi rekrutować. Genialna. Genialna. Tak, będziemy ich zapraszać. Więcej imigrantów. Więcej hord, które będą przebiegać i osiedlać się na naszych ziemiach. Tam będą nam tego trzeba jeszcze żołnierzy w naszych armiach. Kulturalna integracja. Koszty utrzymania minus 2% za każdą nierzymską jednostkę w siłach zbrojnych. Ciągła imigracja. Nie wiem co to znaczy. Kary do ładu publicznego za imigrację minus 50. Czyli my jesteśmy... A szkoda gadać. Dobra, rozpocznijmy kampanię. Oczywiście legendarny początek sam z siebie. Rzym ma legendarny. Daj mnie... Brak porad, czas bitwy normalny, możemy rozpocząć, niestety będzie tryb realizmu na bitwach, no ale legendarna kampania tego wymaga. Szybki upadek, 2-3 odcinki, lecimy na Balisariusza, tam już zaczniemy normalne pocenie, tak jest. A, i mamy kościół rzymskokatolicki, plus jest taki, że możemy na siłę próbować wrócić do prawdziwej rzymskiej religii, a tylko to pewnie jeszcze bardziej przyspieszy nasz upadek przez niezadowolenie jakieś społeczne. No dobra, rozpocznijmy kampanię, zobaczmy, pewnie będzie epicki wyjątek wprowadzać. Oj, Konstantynopol, takim wschodnim Rzymem sobie rozegrać. To wschodni Rzym to fajny będzie, kiedyś. The air was filled with smoke and blood. The Roman Empire was divided. From the Pillars of Hercules to the far reaches of the Adriatic, the Western Empire stretched. Sacred earth where men of greatness conquered. But those who followed neglected Rome, fighting over the scraps of past glory. Cast aside their petty differences or succumb to barbarous darkness. And behold, a red horse, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. Romans of the Western Empire, those noble sons of the Eternal City, the time had come to restore power to Rome. They made ready for war. No, nie wiem, nie przekonali mnie. Nie It was przekonali the mnie will of ani the late trochę. Emperor Theodosius that Rome be divided. And this has left you in a precarious situation. Overstretched and desperately trying to protect the Western Empire from barbarian threat, the burden of kryształki tam military mają. and civil maintenance has Kryształki left your barbarzyńcy. economy in tatters. Public order is waning. So it Frankowie, may be Frankowie wise to byli przyjaciółmi consolidate Rzymu your przez długi forces czas, nie? closer to the capital, ceding frontier territories as a buffer if necessary. Once your infrastructure has been strengthened, Z Brytanii chyba trzeba będzie od razu się wycofać. you will be ready to strike forth, conquer your enemies, and if possible, O, już mamy jakichś regain ziutków na naszych dominion ziemiach. over the Super, co to tu Eastern siedzi? Roman Empire. Jesteś Build Germanie. the Roman Empire worthy of Augustus himself. Rozdział pierwszy. Przetrwaj do 400. 5 lat mamy przetrwać i zrobimy pierwszy rozdział. Super. Podoba mi się, że w Romie 2 masz te główne wytyczne rozdziałów, że musisz mieć ileś tam prowincji pod swoją kontrolą. A w Attilii twoje główne wytyczne to jest przetrwać. Great sukces. Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego Attila jest jednym z gorszych Total Warów, to już tłumaczy. Ma wszystkie minusy nowych Total Warów, plus ma najgorszą mechanikę rozbudowy miast pomnożoną przez kafelki. Mianowicie w Attilii mamy higienę, mechanikę higieny. Spokojnie, zające lubią się myć. Chodzi o mechanikę higieny w Attilii i mechanikę jedzenia w Attilii.
O ile w Romie 2 i większości taborów jedzenie jest globalne, o tyle w Attilii jedzenie jest globalne, ale jest też na prowincji. Jak widzicie, mamy ogólnie żarcia 110, ale na przykład w naszej stolicy Ligurii mamy żarcia minus 110, bo prowincja nie ma sama z siebie wystarczająco żarcia. I te minus 110 żarcia powoduje, że mamy minus 20 do ładu publicznego. I teraz trzeba w każdej prowincji mieć nawalone budynków od higieny i budynków od żarcia. Plus oczywiście budynków do zadowolenia, budynków do religii. No i przydałoby się na czymś zarabiać. Kafelki na porty zalokowane, kafelki na główne miasta zalokowane. I to powoduje, że rozbudowa tych miast jest jakiś dramat. Jakby tu nie było kafelków, a byłyby te mechaniki na higienę, na żarcie, na bandytyzm, na wszystko inne, to spoko. Moglibyśmy sobie stawiać te budynki do woli, budować, planować, rozwijać te osady i cieszyć się rozwojem czy czymś takim. Ale jak masz zagospodarowanie przestrzenne wytyczone na 4 kafelki, wróć na 2 kafelki, bo 2 są już zablokowane i za tych 2 kafelkach masz sobie tentegować. Sorry, mamy 1 kafelek, bo tu trzeba będzie postawić surowiec, marmur, więc tak naprawdę w tej Genui mamy tylko 1 kafelek dostępny na własną budowę. Super, nie? To jest niesamowite. Dobra, to jest pierwszy minus Attilii. Drugi minus Attilii, no może już nie Attilii, ale samego Rzymu, to jest nasze położenie. To jest nasze położenie. Rzym zachodni, wschodni, chyba każdy wie o co chodzi, my jesteśmy tym bardziej prolatycznym Rzymem. Tu wszystko nas zaatakuje. Tu nie, no Frankowie właśnie są pakty i agresji. Oni długo byli, powiedzmy, barbarzyńcami, którzy sprzyjali Rzymowi, tak? Pomagali im odpierać te najazdy. Koniec końców wybili chyba, oni odpowiadają za zniszczenie tego ostatniego rzymskiego, nie wiem jak go nazwać, gubernatora, który Gali się bronił. To chyba oni go dobili. To będą hordy się zwalać. Co to w ogóle są? Swebowie. Swebowie. W Rzymie 2 oni sobie tu siedzą, chillują w lasach germańskich, fajnie. W ogóle są kwadowie. Pamiętacie naszą mega kampanię, graliśmy Aurelianem? Ile ja tur, bitew i psychy straciłem na tych kwadach? Gdzie my ich wasalizowaliśmy, oni się buntowali, my potem znowu jakieś te karne ekspedycje, a potem na koniec odkryłem, że mają kopalnię złota. To wiecie co? To oni wrócili. I wiecie co? Oni na start mają już z nami wojnę. No, także super. A, no i jeszcze Afryka. Afryka to są kolejne, znaczy Maurowie chyba nas lubić, no, nie lubią nas. No, z tymi handlujemy, ale nas nienawidzą. Także nie mamy bezpiecznego regionu, skupimy się chyba na obronie Italii. Jak upadnie Italia, szkoda, że nie mogę stolicy do Rzymu z powrotem przenieść. Jak upadnie Italia, to chyba poddamy serię. Zrobimy sobie historyczny, lorowy upadeczek. Kolejny z minusów jest taki, to też jest krok wstecz, nie wiem czemu tego nie ma w Attilii, a było w Romie 2, mianowicie Attila ma wykastrowaną mechanikę polityki, zarządzania tym dworem. Na przykład pamiętacie, że w Romie 2 mieliśmy te rody, mieliśmy postacie, można było te postacie robić tam z nimi poszczególne akcje, a przede wszystkim była super jedna opcja, że można ich było wysyłać na misje dyplomatyczne. I oni tam zyskiwali jakieś tam boosty do technologii, nawet osadę czasami nam, pamiętacie, przynosili jak na akcjach dyplomatycznych. To był dodatek. Najważniejsze, że oni poprawiają relacje. I my teraz nie możemy, nie ma tej mechaniki poprawy relacji. No, nie ma mechaniki poprawy relacji. No nie poprawimy, no nie da rady. Także kolejny minus, że władza jest wykastrowana. Plus jedyny jest taki, że można urzędy wyznaczać zarządcom naszym. To jest plus, że w końcu można być zarządcą. Znaczy minus kolejny, że są zarządcami, ale drzewko rozwoju postaci jest beznadziejne. W sensie tutaj, co można sobie, gdzie to jest? Tutaj. To drzewko rozwoju postaci zarządców to jest jakaś abominacja chora, niezrozumiała i to jest krok wstecz. Ile Rom 2 wyznaczył, powiedzmy, jest tym granicznym Total Warem, który wyznacza nowe Total Wary, jak to zając określa. Tak, Attila to jest... Nie dość, że nowy Total War to jest Total War, który zrobił krok w stronę już nad przepaścią. Jak Rom 2 stanął nad przepaścią w dniu premiery, ale potem dzięki DLC-kom i update'om zrobił krok w tył z nad tej przepaści. O tyle Attila jak stała nad tą przepaścią, to nie dość, że zrobiła krok do przodu, to jeszcze skoczyła w tą przepaść i pogrążyła Total War. I potem to już gówno warhammerowe zaczęło się z tego wykluwać. No, z tej przepaści wyskoczył Warhammer, diabeł chaosu.
O masakra, zając się odpalił. No dobra, ale jest, jak jest mega kampania Rzymu, trzeba pocić, dlatego będziemy pocić. Zrobimy, mam nadzieję, szybką kampanię, żeby was i mnie nie męczyć. A potem Balisariusza sobie zagramy, bo mam nadzieję, że on będzie tak DLC-kowo fajny, tam jakoś mechanicznie rozegrany, że będzie się przyjemnie klikać. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. No dobra, to teraz musimy ogarnąć, co my tym Rzymem w ogóle chcemy zrobić. Chrześcijaństwo, Prusjanie do kościoła chrześcijańskiego, imperium, nadwyżka żywności. Fajnie, że mamy nadwyżkę żywności, siła. To mamy spoko, 110, wiosna. Jak na takie imperium mamy 6000 przychodu na turę. No, ciekawe. Ład publiczny. Ład publiczny jest jeszcze ciekawszy. Nie mamy żadnej prowincji, która jest zadowolona. Żadna. Dosłownie żadna prowincja. Dlaczego to się dzieje? Minus 19. Minus 19. Ja cię kręca. Religia. O, jedyny plus to są religie. Te mapki są fajne. Znaczy, no, plus religii nie jest taki, bo jesteśmy poszatkowani jak psycha zająca będzie po tej serii. Celtowie rzymskogreckie, Celtowie rzymskogreckie, rzymskogreckie, rzymskokatolickie. A, to jest pogaństwo rzymskogreckie. Tu w ogóle nie ma mowy o chrześcijaństwie. Dobra, po kolei, bo zając niszczymy. Nie wiem, czy ten pierwszy odcinek nie będzie przegadany. Przetrwaj do 400 roku, spoko. Mamy 6 rozdziałów, fabułka przynajmniej tyle. Utrzymaj następną liczbę najemnych 5. Rozłam imperium i ciągłe starcia osłabiły siły Rzymu i zmusiły go do polegania na mniej licznych oddziałach najemników. Super, mamy mieć 5 najemników. Zakładam, że szybko ich zrekrutujemy, żeby tentegować armię. Utrzymaj przynajmniej 75% religii w określonych prowincjach Kościół rzymskokatolicki. W Ligurii pod rządami cesarzy chrześcijaństwo rozpowszechniło się na całym terytorium Rzymu, a zwłaszcza w zachodnich i wschodnich stolicach. No okej, dobra, opracuj technologie, nauki prawnicze. A drzewko Attili to w ogóle jest skandal. O ile w Romie 2 siedzisz sobie i czytasz opisy tych technologii i jakoś to jest fajnie zrobione. Te buściki gdzieś tam faktycznie są porozkładane. Jak tutaj to drzewko technologii to jest... No nie wiem, na kolanie ktoś to napisał 5 minut przed wydaniem tej Attilii. Czekaj, co my tutaj mamy? Podczas rządu rozpadu imperium tracono liczne źródła wiedzy i organizacji. Ich odtworzenie stało się podstawowym zadaniem prawodawców i ich administratorów. Kontroli w całości następujące powstanie. Afryka Trypolitania. No i to już mamy załatwione, to mi się podoba. Powstanie Gildona z 98. Nazwę zawdzięcza przewodzącemu mu Komesowi Afryki. Kierowane było przeciwko zachodniorzymskiemu cesarzowi Honoriuszowi. Zostało stłumione przez Flawiusza Stychiona, półkrwi wandala pełniącego funkcję magistra militium cesarstwa. Ten Stychion to jest... Był regent? Nie wiem, czy to było odpowiednie stanowisko, ale on pełnił powiedzmy funkcję regenta, jak ten nasz cesarz, którego mamy teraz, był gówniakiem za małym. Czy coś takiego mi się wydaje, że to chyba jest on. Rozpętaj wojnę z frakcją Wizygoci. Takie z kolejnych Germanów zaprośmy, żeby się z nimi klepać. W 97 Stychion pokonał wojska Alaryka w Macedonii. A Alaryk chyba Rzym splądrował. Albo syn Alaryka? Po bitwie Alarykowi udało się zbiec w pobliskie góry. Utrzymaj następną liczbę oddziałów określonych 10 typów. Fedoratorii, włócznicy. Spoko. Mianem Fedoratorii określono ludy plemienne, które zawarły traktaty pokojowe z Rzymem i osiedliły się na terenach imperium. Nie uważano ich za pełnoprawnych Rzymian, ale mimo tego musieli w razie potrzeby wspierać działania militarne Rzymu. No i to są nasze kwestiory. Generalnie nie mam pojęcia, jak my mamy to zrobić. Jeżeli już was zmęczyła Attila, to przypominam, że na kanale leci równocześnie z tą serią już od jakiegoś czasu seria z kochanego Medievala 2 na modyfikacji Divide and Conquer czarnymi numerolejczykami pod Totalem Krieg i Języki. Na tym etapie tam już kilka, chyba bodajże z 10 odcinków będzie nagranych. Seria jest tylko dla patronów, także przypominam, że Patronite najtańszy to jest 5 zł za miesiąc. A jak chcecie w ogóle mieć za darmo, to pewnie macie Prime od Amazona, to możecie zostawić suba na Twitchu Zająca i też macie dostęp jako Twitch suby z tego Prime'a Amazonowego do tych kanałów patronowych. I przypominam, że jak macie tego Patronite'a oraz suba na Twitchu z Amazona czegokolwiek, to musicie te konta sobie połączyć z Discordem i na Discordzie są kanały dla patronów, gdzie są te serie. Przypominam, połączyć konta Discordowo, Patronite'owe, Twitchowe, żebyście mieli dostęp do tych premium odcinków. Jeżeli ktoś ma dosyć Attilii, a ja sobie potem zagram
nagram odcinek z Numeryjczyków, bo już nie mogę patrzeć na to, ale bawimy się dalej, pocimy. O tak. Generalnie ja się troszeczkę przygotowałem do tej serii i zagraliśmy na streamie wschodnim Rzymem, żeby zobaczyć mechanicznie, jak to najlepiej zrobić. I generalnie musimy zacząć od budowy jedzenia. W każdej prowincji każda prowincja musi być samowystarczalna pod jedzenie i w każdej prowincji, w głównej osadzie musi być akwedukt, bo z naszej logiki i rozumowania wyszło, że akwedukt to jest najbardziej opłacalna rzecz, żeby na całą prowincję mieć ogarniętą higienę. Bo on daje w prowincji, w regionie, w którym jest zbudowany i na wszystkie prowincje w regionie daje higienę, a dzięki temu zmarnujemy tylko jeden kafelek. No musi być ta higiena, bo będą nas non-stop trapić, zwłaszcza na późniejszym etapie, gdzie tego brudu będzie sporo, będą nas trapić zarazy. Plac zgromadzeń, no nie wiem, no rozwal ten plac zgromadzeń, bo trzeba będzie postawić akwedukt. Genua nie ma żarcia. Genua, Liguria ma dużo rodzaju. Mamy tu jakieś pola, strażnica. O, mamy budynek garnizonowy. Okej, to jest fajny, to jest na plus, że ten Total War przewiduje coś takiego jak budynek, który daje ci garnizon w mieście. O, niesamowita szkoda, że ci zabiera kolejny kafelek. Jest taki mem na Discordzie. Naszym Discordzie. Gdzie zając wchodzi do losowej łazienki i pierwsze co robi to narzeka na kafelki. Ale Attila to jest taka łazienka, w której trzeba narzekać na kafelki. No sorry, ale trzeba. Dobra, pola. Pola pszenicy. Tu jest fajna mechanika tej żywności, w zależności od tego, jaki mamy poziom żyzności tej gleby. Żyzność. Generalnie jako Rzym zachodni mamy wszędzie urodzajną ziemię i to jest de facto nasze przekleństwo, bo Germanie czują, oni wywęszyli urodzaj tej ziemi, będą nam się schodzić, jak widzicie, no. Tak idealnie granica Rzymu pokrywa się z żyzną ziemią. Przypadek? Nie sądzę. Dlatego to akurat jest na plus i na minus, znaczy no generalnie na plus będzie, jak stąd wyjść tutaj, bo będziemy mieli wszędzie dużo dochodów z tej pszenicy znaczy z żarcia, bo każde pole inaczej działa. Na przykład pszenica daje najwięcej pasywnego dochodu z urodzaju, ale musimy walić tą pszenicę, żeby podnieść, no chyba w każdej prowincji będziemy walić tą pszenicę, żeby był jeden kafelek zawalony na żarcie, tylko jeden kafelek zawalony na żarcie. No ja sobie teraz poskaczę po tych prowincjach, poskaczemy. Czekajcie, bo tu są... Aha, to jest Liguria, to jest Wenecja, to jest Italia. Dobra, to są 3 prowincje. Na razie się skupimy na tych prowincjach i będziemy je rozbudowywać głównie. W Wenecji zniszczymy łacińskie baptysterium, bo potrzebuję kafelka na pszenicę, a żadnego innego budynku na razie de facto nie mogę rozwalić. Tutaj ta strażnica się przyda, bo to jest de facto brama do Italii od tej strony, więc tutaj dodatkowy garnizon się przyda. Nie wiem, jak szybko tu Germanie zaczną się wlewać. Generalnie możemy próbować wrócić do religii pogańskiej i to jest, nie wiem czy to też nie jest dobra opcja, bo religia pogańska, nasza prawdziwa rzymsko-grecka ta religia, ona się boostuje przez budynki dające de facto dużo zadowolenia, czyli amfiteatry i teatry. A tak to Rzym nie ma poza kościółkiem, który daje trochę mniej zadowolenia, jest chory w utrzymaniu. No generalnie fajnie być poganinem, no ciężko to inaczej określić, no ale gramy mega kampanię historyczną, więc powiedzmy, że zostaniemy przy tej religii chrześcijańskiej, ewentualnie kiedyś, jak już będziemy, nie wiem, totalnie zniszczeni i zając wpadnie na genialny pomysł, że zagramy sobie zachodnim Rzymem, pod tym razem przetrwanie, a nie upadek i powrót do religii prawdziwego Rzymu. Także no, spróbujemy. No, 2 prowincje ogarnięte, a zając już ma zniszczoną psychikę. Posąg. O, posąg daje zadowolenie. Super, że to kradnie kafelek. Amfiteatr, koloseum. Czy mamy kafelek wolny? Mamy. Złoże soli. Fajne są te surowce, bo można je spieniężyć i prowincję pod nie znowu układać. Palenkę mamy. No nic, no musimy we Florentinie. Bo to jest ile? To jest minus 110 żarcia. No właśnie. Ziemia jest również urodzajna, więc zrobimy tak i machniesz pola, które potem zamienimy na pola pszenicy. Magna Grecja jest po Syrakuzy. Ktoś mi mówił, kiedy ja, chyba na którymś w ogóle odcinku z mega kampanii,
kiedy Magna Grecja przestała być Magną Grecją, a stała się Italią i Sycylią. I to gdzieś było, mówiliście, że historycznie Rzymianie przestali to tak określać z przełomu Republiki i Imperium. Patrzcie, Magna Grecja wróciła. Mamy końcówkę IV wieku i nagle mamy Magna Grecję po raz kolejny. Jej! Co my tutaj mamy? Mamy oliwki, wino. Oliwkowe wino. Ogród, żywność 90 z rolnictwa. To wystarczy, dobra, to rozbuduj. A, to są dwa rodzaje. Mamy winiarnię, która daje 160 wina i 90 rolnictwa. Czy ja coś wam zasłaniam? Nie, chyba kamerka jest idealnie. Albo suszarnię owoców, która daje więcej żarcia, ale mniej wina. Dobra, to ja wolę chyba winiarnię, żeby więcej tego wina się produkowało, a żarcie na razie styknie. I tak docelowo trzeba będzie tu farmę zwykłą postawić. Także machniesz winnicę i to na razie zaspokoi wasze potrzeby. Myślę, że wyspy też będą w miarę bezpieczne, nic nam się szybko nie zdesantuje. Cyk, desanty wandalów. O cóż, jest jak jest. Tu jest żarcie na 0, ale żarcie na 0... Okej, żarcie na 0 jest spoko, więc tej prowincji nie ruszamy, to jest tylko minus 11 do zadowolenia. A za co to niezadowolenie? Poziom wyzwania, no tak, legendarny, podatki. Okej. Za Aureliana były niższe podatki. Różnice religijne, imigranci. Musimy jedną rzecz przetestować. Rozbuduj Karalis. Czy możemy tutaj zbudować forum, centrum, pałac, Kapitol. Dobra, Kapitol. Będziemy się chyba, jeżeli chodzi o zadowolenie, ratować Kapitolem pod pałac zarządcy, bo daje 17 ładu publicznego najwięcej. Jeżeli nie chcemy iść w cyrki, amfiteatry, no to będziemy musieli chyba stawiać pałace zarządcy, jeżeli chodzi o utrzymanie zadowolenia plus 17, który daje tam też jakieś buściory. A doświadczenie dla oddziałów plus 9, nie no, pałac zarządcy, minus 100 żarcia, ale spoko, z żarciem powinno być spoko. Tylko że pałac zarządcy nas już nie stać, nie? Kapitol, to jest 2000. To w następnej turze tu zbudujemy Kapitol, no mamy 6000 dochodu, póki co, jak nie zaczniemy rekrutować więcej oddziałów. Technologię mieliśmy zrobić nauki prawnicze, więc zaczniemy od filozofii klasycznej. Filozofowie nie są już tacy jak kiedyś, 103%, minus 1 do korupcji, spoko. Porównajcie jeszcze sobie, pamiętacie te fajne opisy historyczne technologii z Atyroma 2? No to zapomnijcie o nich, teraz mamy krótkie, tiktokowe slangi, jedno zdanie, lakonicznie, prosto, po co się pocić, wymyślać. Ale fajne jest to, że na przykład jako Rzym, bo zakładam jako Rzym mamy tylko te technologie, mamy jakieś początkowe technologie tylko dla nas, no bo jesteśmy mimo wszystko Rzymem, zakładam, że barbarzyńcy czegoś takiego tu nie mają. 2 tury i potem nauki prawnicze. Dobra, teraz nasze legiony. Czy my chcemy bronić Brytanii? Cesarz, który obecnie włada, czyli ten Flavius, Sravius, Caefsisius, Cogutus, czy jak go tam nazwali, Honorius Augustus, on porzucił Brytanię. Czy my też chcemy porzucić Brytanię, czy my bronimy? Bo tu niby jest śmieszny mur. I to nie ten z Gry o Tron. Tylko, że tu są też ci, którzy się będą też... Jezus Maria, po co my to gramy? Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, jak będzie upadać psycha zająca i będzie upadać Rzym. Popatrzmy może, z kim my możemy się dogadać. O, ci chcą handlować! Alamanowie! Jesteście przyjaciółmi Rzymu! Haha! Jeszcze zapłacicie za przyjaźń z Rzymem! Kapitol sobie machniemy! Ej! Podoba mnie się! Ej, oni chcą handeli, oni bardzo chcą handeli. Ci jest nadzieja w tych Rzymianach. 2000? No i Gitarson, Mordziu. No i to mi się podoba. Dostęp wojskowy niska. Sojusz, pakt i agresji umiarkowana. Dobra. Z czym ty walczysz? Z Wandalami. Ty, ale nie są jakąś frakcją w fazie upadku? Może być. Poza Alamanami to jeszcze ta frakcja w ogóle chciała z nami gadać i podpisaliśmy umowę handlową. Miałem na początku plan, że pierwsze co zrobimy to spróbujemy sobie zabezpieczyć Afrykę, bo to są tylko 3 frakcje i byłaby powiedzmy bezpieczna prowincja afrykańska cała. Ale skoro te 2 frakcje handlują, to nie wiem czy nie dociśniemy tylko Mauretanii, która nie chce ani paktu, ani agresji, ani handlu. I zobaczymy co dalej, bo oni nas zdradzą, tak czy siak oni nas zdradzą, bo te relacje cały czas będą spadać, my nie mamy jak poprawiać, ja im nie mogę płacić za utrzymanie relacji, no ale przynajmniej tyle udało się na porządku pieniędzy wyciągnąć. Zbudujesz tutaj Kapitol i powiedzmy, że to taki core italski, włoski będziemy próbować trzymać, w drugiej kolejności spróbujemy utrzymać chyba Hiszpanię.
Chyba Hiszpanię, cała Hiszpania to będzie coś, na co będziemy fokusować, jeżeli chodzi o rozbudowę. A my jeszcze zarządców musimy wyznaczyć. Przecież ja nie mogę pieniędzy marnować. Zarządca. Zarządcy, to jest Liguria. Właśnie, bo za wydanie zarządcy na prowincję to jest 500 szekli, 500 dukatów. Akurat mamy fajnie, bo się trafił ziomek, który... Piękna bazylika, tak, piękna. Biorę 10. 10 bazylik. Od obecnego cesarza to możesz 10 kurczaków ogarnąć. Musisz być zarządca, żeby on sobie awansował. Ty jesteś administratorem, to też jest fajne. Od razu polecisz do Wenecji. Jako zarządca. Aha, ten już kosztuje 525. No i fajnie. Ile możemy mieć jeszcze zarządców? Jeszcze 2 możemy mieć zarządców. Nie mamy na razie więcej. Mamy Flawiusza, który jest mężem stanu. No dobra, no to polecisz do Italii. Legion 3 Augusta. To nie jest Legion 3 Augusta, tylko zgodnie z naszym... O Jezus, nie mogę patrzeć na te perki. A perki armii też w ogóle skandal. Ale można decymację zrobić, to jest krok do przodu. Legion 3 to był zawsze Totalen Krieg, nie? Legion 3 Totalen Krieg. Dobra, fajnie. Polecisz w stronę Mauretanii. Prewencyjnie ją zaatakujemy. Co my możemy tu rekrutować? Tu jest prowincja Mauretania. Tu jest prowincja Afryka. W Mauretanii możemy rekrutować... O, patrzcie, z granicznych limitatetiesów możemy rekrutować, plus najemników. Nie wiem, najemnikami się to jakoś zatenteguje. Możemy doradców rekrutować? Nie możemy, a w stolicy, jak mamy jakieś budynki? Możemy... Jak będziemy mieli pieniądze, to możemy sobie zrekrutować kapłana, spoko. Edykt, w Rzymie naszym na pewno dej... No chyba chleba i igrzysk, plus 20 żarcia i ład publiczny plus 4. No nic innego sensownego mi nie przychodzi do głowy. Edykty można dawać tylko tam, gdzie jest zarządca, więc mamy 3 zarządców, to 3 edykty możemy wydać. Są inne ciekawe edykty, ale my musimy się ratować jakkolwiek, żeby utrzymać to nasze nadmiernie rozciągnięte imperium, jak to ładnie określili. Docelowo też chyba opuścimy Bałkany, te tereny Jugosławii, Chorwacji. Szkoda będzie oddawać Salony. Ale jeżeli oddamy Bałkany, to możemy się trzymać na tej Augustie w, powiedzmy, Szwajcarii, Bawarii. A ciebie cofniemy do Aquiei i będziemy de facto od tego bronieni od wschodu, powiedzmy, na tych 2 osadach. Jeszcze jakbyśmy na siłę utrzymali Salonę, to nie mieliby dostępu do morza. Salona to jest duża osada, więc pewnie garnizon i mury. I moglibyśmy tutaj się fajnie na razie bronić. Nie wiem, czy my nie musimy się pozbyć tych swebów, którzy na naszych ziemiach siedzą. Legio 10 Gemina, to chyba taki dość znaczący legion. Chodźcie tymi 3 legionami do Wezontio. Zgromadzimy tutaj jakąś armię, zmontujemy z tego, co mamy. A nie mamy wybitnych jednostek w ogóle. Nie wiem, czy my mamy tak pobijane oddziały. W połowie. Nie wiem, o co chodzi, ale nie podoba mi się to. Ty na razie stój w tym Eborum, czyli pewnie w przyszłym Jorku. Generalnie jest opcja w Attilii, że można porzucać osady i dzięki temu troszeczkę zarobimy. Jak będzie ciężko, to będziemy porzucać Brytanię i będziemy porzucać, powiedzmy, Jugosławię, Bałkany, żeby utrzymać ten core naszego imperium w Italii, Hiszpanii, Galii i Afryce. A będzie jeszcze jakiś legion? Sobie chillujesz? A, w Hiszpanii mamy legion. Nie no, ten legion w Hiszpanii się nie przyda. I ten legion to ja bym chyba całkiem w ogóle usunął. Albo nie, ten legion się przyda na Mauretanię, bo ty w sumie blisko jesteś, tutaj przejdziecie. No właśnie, w 2 tury dojdziesz. Zamiast rekrutować nowe oddziały, to tutaj tych limitesów, to dociągniesz przynajmniej jeden elitarny generała, troszeczkę jazdy. No dobra, to ja teraz sobie pozwolę poskakać po prowincjach i poogarniać, czy możemy coś jeszcze pousuwać, pobudować. Wiecie, co by się przydała, jaka opcja? W wyrobie Total Warowo podobnym zwanym Warhammerem jest coś fajnego, mianowicie szybkie umowy. I my mamy naszą bratanicę, to jest córka naszego brata, nie? I przydałaby się opcja, żeby zobaczyć, komu my możemy naszą bratanicę wcisnąć, kto by chciał, bo można zaaranżować małżeństwo. O, możemy ją wydać za germańskich Alamanów. To by było dobre. A wy jesteście sojusznikami Swebów! Weźmiesz ją? Za 100? 300 najmniej. Za darmo?
A jest, dobra. Rozumiecie, na jakim my jesteśmy etapie? Arcykról, no fajnie, to jest nasz... Jesteśmy szwagrem... Marcina? Jesteśmy chyba szwagrem Marcina, nie wiem. Ręce mi upadają, czekajcie, ci Swebowie, Alamanowie to są ziutki. I co, ja muszę ich zostawić, naprawdę? Niedobrze. Ty, a może ja im podaruję Brytanię, tym Germanom? A Lungdom mogę im tylko pofarować. Kurde, ty, ale jakby była opcja, że na przykład im podarował Brytanię albo całe Bałkany, Panonię i Dalmację. Jacie, ale to by było dobre, lorowe, historyczne. Tylko szkoda, że można im podarować region, na którym oni stoją. Ajajajajajajaj. I wiecie, oni by mieli od razu z nami sojusz, dobre relacje, byśmy więcej rzymskich córek wydali za nich. Ale spoko opcja. Dobra, no nie, no chyba znajmy końca tury. Nie wiem, czy coś jeszcze możemy zrobić. Możemy usiąść i płakać nad losem Rzymu, jaki nas spotkał. Ej, to jest niesamowite. To jest niesamowite, że mnie po tylu seriach, godzinach wypoconych na tej mega kampanii, od dosłownie jednego miasta na Republice, narodzina Republiki, ile my czasu tworzyli ten Rzym i teraz patrzę na jego upadek. I ciekawe, jak musieli się czuć ci ludzie, którzy byli świadkiem upadku Rzymu. Niesamowite. Dobra, skipnij turę. To jest nasz cesarz. Wpływy osobiste, pozbawiony łask. Niektóre działania nie przynoszą oczekiwanych skutków. Niezdecydowany napastnik, brak mu śmiałości potrzebnej przy natarciach. Morale -5, aura dowódcy -15. Super, jest strzelcem. Generalnie może jednak nie chcę, żeby nasz cesarz dowodził armiami. Ty masz córkę, nie mamy dziedzica. W sumie naszym dziedzicem jest nasz brat. Dobra, no to będziesz zarządcą prowincji. Polecisz do Magna Grecji. Pierwsza tura! Pierwszy znamy końca tury. Zobaczymy, ile germańskich plemion nas zaatakuje. A, bo to już w ogóle w tej turze to się Sasi desantują. To dobrze. Bardzo dobrze. Pytanie, czy oni przyjdą to splądrować, czy oni już robią desant na Brytanię. Jeżeli oni tu zostają, to prawdopodobnie porzucamy wały Hadriana, uciekamy do Londinium, tam robimy Enzik, a potem chyba całkiem wycofujemy się z Brytanii. No nie ma sensu tego bronić. Nie wypocimy tego. Ta Attila jest depresyjna. Pamiętajcie, że jest druga seria na kanale z Medievala dla patronów. Dobra, oni to tylko splądrowali. Tylko. No, problem jest też taki, że mamy, mamy sojusz z... Kwadowie, jak ja was nie cierpię. Mamy sojusz ze wschodnim Rzymem i jak ktoś zaatakuje wschodni Rzym, to będziemy musieli odpowiadać na te wyzwania, bo raczej nie możemy zerwać sojuszu z naszym brat. Tam w ogóle brat nasz rządzi, nie? Powinien brat rządzić. Patrz jaki rudy. A, nie widzi... Rudy. Tu, wróg kwadów, rudy. Nie, zając rudy, zając nie jest rudy. Zając ma kesk rzymski. Oni to plądrują, żeby się buntowało za zniszczenia i niestabilność. Osada splądrowana, Sasi, jej, osada splądrowana. Urzędy pozyskane, fajnie. Rozdaliśmy urzędy. Mamy skądś 11 000, nie wiem skąd, chyba za te questy cośmy porobili? I have no idea. Frankowie walczą z Wandalami. No dobrze, niech Germanie walczą z Germanami. Ale myślę, że pierwszy odcinek taki wprowadzający... Ja wiem, że narzekam i no niestety ja muszę narzekać przy Attilii. Ale zdaję sobie też sprawę, że niektórych może to irytować na narzekanie podczas gameplayu na YouTubie, dlatego postaram się ograniczyć od dzisiaj, od kolejnych odcinków już tylko płacimy i najwyżej narzekamy na upadek Rzymu. Także proszę wybaczyć Zajączkowi. No chyba, że czasami kafelek mnie zirytuje. Ej, nie wiem, czy na przykład im nie oddać. Co to jest? Jazygowie. Jakbyśmy osiedlili tu Jazygów w tej prowincji? Możemy przetestować. Osiedlimy tu Jazygów na pograniczu ze wschodnim Rzymem. Bo czy to nam daje jakiś, nie wiem, pakt nie agresji, sojusze, jakich tu osiedlamy? Bo ja tu już mogę od razu tych Jazygów zasiedlić? Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly, flatter, and you fail. Spoko. Nie mogę mu podarować prowincji, nie? Dąż do wojny przeciw. No jesteście hordą na naszych ziemiach. Jakby nie patrzeć. Dobra, nie mam pojęcia. Tak czy siak. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Przypominam o serii dla patronach.
No i do następnego. Cześć, cześć.